Dzisiaj porozmawiamy o największej tragedii finansowej współczesnej motoryzacji, która jednak dla Was może okazać się interesem życia. Kupowanie nowego auta elektrycznego w salonie przypomina nierzadko skok z samolotu z portfelem zamiast spadochronu. Jest szybko, jest intensywnie, ale lądowanie boli tak bardzo, że po 3 latach pierwszy właściciel budzi się uboższy o 100 tysięcy złotych. Mimo że przez ten czas przejechał głównie dystans z domu do ulubionej kawiarni i z powrotem. Alternatywą jest oczywiście wynajem. Wówczas ciężar upadku przyjmuje na klatę instytucja finansująca Waszą fanaberię, ale uwierzcie mi, i tak ich to boli. Bo po kilku latach zabawy z elektrykiem auta te lądują na placu i nikt przy zdrowych zmysłach ich nie chce. I wówczas wchodzicie wy, cali na biało, bo to wymarzona okazja do negocjacji. Dlatego dziś przyjrzymy się największym okazjom wśród używanych elektryków. Od razu zapowiadam, że materiał podzielimy na 2 części, bo jest ich tyle, że nie zmieszczą się w jednym odcinku. A więc dziś używane elektryki w budżecie od 70 do 199 tysięcy złotych. Na początek musimy jednak poruszyć kilka istotnych kwestii. Po pierwsze, dlaczego auta elektryczne tracą na wartości szybciej niż rozpoznawalność celebrytów w kolejnych reality show? Powodów jest wiele, ale nie da się ukryć, że technologia w autach elektrycznych pędzi do przodu tak szybko, że 3-4-letnie auta bywają postrzegane jak zeszłoroczny smartfon, a rynek wciąż panicznie boi się, że bateria w używanym elektryku po kilku latach zamieni się w stary akumulator z latarki, który wystarczy tylko na jedno mrugnięcie długimi światłami. Tymczasem rzeczywistość na platformie Find Car jest znacznie ciekawsza. Mamy tu egzemplarze, które straciły ponad 60% swojej pierwotnej ceny, choć ich liczniki wskazują przebiegi godne roweru stacjonarnego. Pachną nowością, a kosztują tyle, co przyzwoicie wyposażony kompakt z 3-cylindrowym silnikiem benzynowym. Pozwalają na bezkarną jazdę buspasami i darmowe parkowanie w mieście, kosztując niewielką część pierwotnej, zawyżonej ceny. Żeby jednak taka okazja nie zamieniła się w kosztowny przycisk do papieru, musicie wiedzieć, jak takie auto sprawdzić. Kluczowym hasłem jest SOH, czyli State of Health. To procentowy wskaźnik zdrowia baterii. Nowe auto ma 100%, a po kilku latach ten wynik powinien oscylować w okolicach 90 kilku procent. Kupując auto od autoryzowanego dealera, po prostu poproście o certyfikat kondycji akumulatora. To dokument, który mówi prawdę bez owijania w bawełnę. Ale moja rada jest taka. Spójrzcie też na to, czy auto ma pompę ciepła. Bez niej wasz zasięg zimą skurczy się szybciej niż sweter w praniu na 90 stopniach. To nie jest tylko gadżet. To klucz do przetrwania polskiej zimy bez siedzenia w aucie w puchowej kurtce i rękawiczkach. Zwróćcie też uwagę na opony. Elektryki są ciężkie i mają moment obrotowy dostępny od zera, co sprawia, że potrafią zjadać bieżnik szybciej niż nastolatek po treningu zjada pizzę w dowozie. Jeśli opony po 20 tysiącach kilometrów wyglądają jak wyścigowe sliki, to wiecie już wszystko o stylu jazdy poprzedniego właściciela. Sprawdźcie też, czy w bagażniku są wszystkie kable. Komplet przewodów do ładowania to często wydatek rzędu kilku tysięcy złotych, a sprzedawcy czasem o nich zapominają, zostawiając je sobie na pamiątkę w garażu. Na koniec pamiętajcie o bezpieczeństwie psychicznym. Zamiast negocjować darmowe dywaniki i choinkę zapachową, pogadajcie o przedłużonej gwarancji na układ napędowy. Często można ją dokupić u dealera za ułamek kwoty, jaką zaoszczędziliście na utracie wartości. Taki dodatkowy rok czy 2 sprawi, że będziecie spać lepiej niż właściciel nowej Tesli, który właśnie zobaczył, że jego auto potaniało o kolejnych 10 tysięcy złotych w jedną noc. Zapraszam na przegląd 10 propozycji, które udowadniają, że bolesna utrata wartości pierwszego właściciela może być waszym największym powodem do radości. Nawet się zrymowało. I dziś jedziemy od najdroższego w tym zestawieniu auta do najtańszego, także czekajcie do końca, bo zaskoczeń nie będzie dziś brakowało. Numer 10. Zaczynamy od zawodnika, który wygląda jakby właśnie uciekł z planu science fiction o hipisach z przyszłości. Przed wami Volkswagen ID Buzz. Ten konkretny egzemplarz z 2023 roku, który możecie znaleźć u dealera w Gdyni, kosztuje obecnie 169 tysięcy złotych brutto. Brzmi drogo jak na używanego vana, dopóki nie przypomnicie sobie, że jeszcze niedawno za taką samą nową sztukę w salonie trzeba było położyć na stole blisko 300 tysięcy złotych. Pierwszy właściciel w ciągu niecałych 2 lat sfinansował wam wakacje życia, nowe meble do kuchni i jeszcze pewnie zostało mu na otarcie łez po utracie wartości, która wyniosła ponad 130 tysięcy złotych.
Auto ma przejechane 60 000 kilometrów, co w świecie elektryków oznacza, że mechanicznie jest w zasadzie tuż po dotarciu, o ile w ogóle można tak mówić o silniku, który ma mniej części ruchomych niż wasz mikser kuchenny. Pod tym uśmiechniętym nadwoziem kryje się akumulator o pojemności 77 kWh netto oraz silnik o mocy 204 koni mechanicznych napędzających tylną oś. Mimo że ID. Buzz wygląda na szybkiego, to do setki rozpędza się w nieco ponad 10 sekund, więc nie spodziewajcie się, że wygracie nim wyścig spod świateł z byle jakim hot hatchem. Oficjalny zasięg wynosi około 460 km, ale bądźmy poważni. Przy aerodynamice szafy gdańskiej na autostradzie przy 120 km na godzinę ten wynik spadnie do około 250 km. To auto jest genialne dla rodzin z dziećmi, które zamiast tabletu wolą oglądać świat przez ogromne szyby, albo dla kogoś, kto prowadzi designerski biznes i chce budować wizerunek na nowoczesnym bulim. Zaletą jest bez wątpienia przestrzeń, niesamowity promień skrętu, który sprawia, że zawracacie tym autobusem niemal w miejscu, oraz fakt, że na każdym parkingu wzbudzicie więcej pozytywnych emocji niż szczeniak labradora. Wady? Cóż, Volkswagen w tej generacji uparł się na dotykowe suwaki do głośności i temperatury, które nie są podświetlane, więc w nocy obsługa klimatyzacji przypomina czytanie alfabetu Braille'a podczas jazdy po wybojach. Jednak przy tej cenie, za którą dostajecie nowoczesne, bezpieczne i bajecznie wyglądające auto z rocznika 2023, można mu wybaczyć nawet te nieszczęsne plastiki. To propozycja dla tych, którzy chcą jeździć ikoną stylu, nie płacąc za nią pełnego haraczu w salonie. Numer 9. Teraz przechodzimy do samochodu, który wzbudza tyle samo kontrowersji, co zachwytów, czyli BMW iX. Kiedy testowałem ten model na kanale Karoseria, okrzyknąłem go jedną z najbardziej komfortowych salonek na kołach, jakie kiedykolwiek wyjechały z Monachium. To auto jest dla mnie dowodem na to, że BMW potrafi zrobić elektryka, który nie tylko jeździ jak prawdziwe BMW, ale też oferuje luksus na poziomie, którego nie powstydziłaby się seria 7. Ten konkretny egzemplarz z rocznika 2022, dostępny w salonie Premium Arena w Łodzi, to prawdziwy pokaz brutalnej utraty wartości. Jako nówka w tej konfiguracji kosztował około 460 000 złotych, a dziś możecie go mieć za 169 900 złotych. To oznacza, że pierwszy właściciel w niecałe 3 lata sfinansował Wam blisko 300 000 złotych oszczędności. To jest równowartość przyzwoitego mieszkania w mniejszym mieście albo całej floty miejskich aut spalinowych. Mamy tu do czynienia z wersją xDrive 40, co oznacza 2 silniki elektryczne, napęd na 4 koła i 326 koni mechanicznych. Przyspieszenie do setki zajmuje 6 sekund i 1/10. Więc mimo gabarytów szafy pancernej ten wóz startuje spod świateł z lekkością baletnicy. Bateria o pojemności 76 kWh brutto pozwala na realny zasięg w cyklu mieszanym w okolicach 350 km. Wiem, że te gigantyczne nerki z przodu wyglądają, jakby auto chciało pożreć wszystko, co znajdzie się przed nim na pasie, ale uwierzcie mi, wystarczy wsiąść do środka, żeby o tym zapomnieć. Wnętrze to miks ekologicznej skóry, kryształów i ogromnych ekranów, który sprawia, że czujecie się, jakbyście siedzieli w luksusowym apartamencie, a nie w samochodzie. Dla kogo jest to auto? Przede wszystkim dla osób, które cenią sobie ciszę i absolutny komfort resorowania. Bo iX wybiera nierówności tak, jakby polskie drogi nagle zostały wyremontowane przez szwajcarskich inżynierów. Zaletą jest bez wątpienia wyciszenie kabiny, które jest niemal nienaturalne, oraz fakt, że przy przebiegu rzędu 60 000 km to auto wciąż wygląda w środku, jakby nikt w nim nigdy nie siedział. Wadą może być fakt, że wersja 40 nie oferuje tak potężnych zasięgów jak droższa 50, więc planowanie trasy nad morze będzie wymagało jednego przystanku na szybkie ładowanie. Ale hej, za oszczędność blisko 300 000 złotych możecie sobie pozwolić na bardzo dużo kawy na stacjach ładowania. To propozycja dla kogoś, kto chce poczuć prawdziwe premium, ale jest zbyt sprytny, żeby płacić za nie pełną cenę w salonie. Numer 8. Ten pojazd to dla wielu osób symbol tego, czym powinna być luksusowa marka, która wchodzi w świat elektromobilności. Przed Wami Audi e-tron Sportback. To samochód z czasów, kiedy księgowi w Ingolstadt jeszcze nie mieli pełnej władzy i pozwalali inżynierom używać materiałów, które w dotyku nie przypominają pudełka po jogurcie. Ten konkretny egzemplarz z rocznika 2021, który czeka na Was w salonie Audi Centrum Gdynia, jest wystawiony na sprzedaż za 139 900 zł brutto. Niecałych 140 000 złotych.
Żebyście mieli skalę tego, co tu się wydarzyło, to jako nowe to auto w wersji 50 Quattro kosztowało grubo ponad 320 tysięcy złotych. W 5 lat wyparowało z niego prawie 200 tysięcy złotych, czyli cena całkiem luksusowego, kompaktowego auta z salonu. Pod maską, a właściwie pod podłogą i przy osiach mamy dwa silniki elektryczne generujące łącznie 314 koni mechanicznych. To wystarczy, żeby ten ważący blisko 2,5 tony kolos rozpędził się do setki w mniej niż 7 sekund. Bateria w wersji 50 ma pojemność 71 kWh brutto, co przekłada się na realny zasięg w granicach 280 do 300 km przy spokojnej jeździe. Jeśli planujecie wycieczki na trasie Gdynia-Zakopane, przygotujcie się na to, że poznacie każdą szybką ładowarkę po drodze, bo przy autostradowych prędkościach e-tron Sportback stawia opór powietrzu z gracją przyczepy kempingowej, a jego apetyt na prąd rośnie szybciej niż wasze rachunki za ogrzewanie zimą. Ale trzeba też przyznać, że to idealny wybór dla kogoś, kto szuka absolutnej ciszy i komfortu, którego nie dają nowsze, ale odchudzone z jakości materiałów modele. Zaletą jest tu przede wszystkim pneumatyczne zawieszenie, które sprawia, że płyniecie nad asfaltem, oraz wnętrze wykończone skórą i aluminium na poziomie, o którym właściciele Tesli mogą tylko pomarzyć. Wadą, poza wspomnianym zasięgiem, jest spora masa własna, którą czuć przy każdym hamowaniu, oraz multimedia, które choć wyglądają świetnie na dwóch ekranach, to wymagają chwili przyzwyczajenia. Jednak kupując go za 40% pierwotnej ceny, dostajecie kawał solidnej niemieckiej inżynierii z rocznika 2021, która wciąż wygląda na droższą niż jest w rzeczywistości. Numer 7. Schodzimy z gabarytami i rocznikami, bo przed Wami auto, które jest znacznie mniejsze, zdecydowanie młodsze i pachnie nowoczesnością na kilometr. To Volvo EX30 z rocznika 2024 w przepięknym, rzucającym się w oczy żółtym kolorze, które czeka na nowego właściciela u dealera Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Ponieważ mówimy o aucie z przebiegiem lekko ponad 22 tysięcy kilometrów, jego utrata wartości nie jest może tak spektakularna, jak w przypadku wielkich limuzyn, o których rozmawialiśmy wcześniej. Ale powiedzmy sobie szczerze, oszczędność kilkudziesięciu tysięcy złotych względem ceny w salonie za wóz, który ledwie zdążył wyjechać na ulicę, to wciąż interes, obok którego trudno przejść obojętnie. Szczególnie, że w tej cenie dostajemy miejskiego wariata, który wygląda jak $1 000 000. Z tym Volvo jest jednak pewien haczyk. Pamiętacie pewnie, jak testowałem niemal identyczną wersję na kanale Karoseria. Mówiłem to wtedy otwarcie i powtórzę to też teraz. To auto udaje Szweda skuteczniej niż meble z Ikei z napisem Made in Romania. Ale pod tą minimalistyczną skandynawską karoserią kryje się w 100% chińska technologia. Koncern Geely, czyli właściciel Volvo, wziął swoją platformę, wpakował tam potężny silnik elektryczny o mocy 272 koni na tylną oś, dołożył baterię i przykleił znaczek szwedzkiej marki. I wiecie co? To wcale nie jest wada. Ten samochód jeździ fantastycznie, jest nieprzyzwoicie szybki i udowadnia, że Chińczycy potrafią dziś robić elektryki deklasujące wielu europejskich konkurentów. Wciskacie gaz, a ta żółta pchełka katapultuje się do setki w nieco ponad 5 sekund. To idealny pojazd dla kogoś, kto potrzebuje stylowego, zwinnego samochodu do miasta i nie przeszkadza mu, że księgowi usunęli z niego niemal wszystkie fizyczne przyciski. Zaletą jest bez wątpienia genialny design i dynamika, która od razu wywołuje uśmiech na twarzy. Wady też oczywiście są. Obsługa wszystkiego z poziomu jednego centralnego ekranu wymaga sporej cierpliwości. Brak fizycznych zegarów przed kierowcą bywa irytujący, a miejsca z tyłu jest tyle, co w schowku na rękawiczki. Ale biorąc pod uwagę, że to świeżuteńki rocznik, który możecie wyrwać z wyraźnym rabatem, to ta propozycja pozostaje jedną z najciekawszych na rynku używanych aut na prąd. Numer 6. Przechodzimy do samochodu, który śmiało można nazwać najtrudniejszym dzieckiem w japońskiej rodzinie. Toyota robiła wszystko, by model BZ4X się nie udał. I można powiedzieć, że przynajmniej to im się w 100% udało. Kiedy ten samochód debiutował w 2022 roku, jego ceny katalogowe zaczynały się od 226 tysięcy złotych, a bogatsze wersje bez problemu zbliżały się do niemal 290 tysięcy. Sporo jak na auto, które od początku wywoływało uśmiechy politowania u konkurencji. Efekt jest taki, że dzisiaj na platformie Findcar możecie kupić dwuletnie lub
3-letnie egzemplarze za kwoty rzędu 130 do 150 tysięcy złotych. Taka gigantyczna utrata wartości w przypadku Toyoty, czyli marki, która normalnie trzyma cenę lepiej niż szwajcarskie franki, to zjawisko absolutnie bezprecedensowe. Bądźmy ze sobą brutalnie szczerzy, co zresztą podkreślałem, kiedy testowałem ten wóz na kanale Karoseria. Ta Toyota nie jest ani urodziwa, wyglądając trochę tak, jakby ktoś ciosał ją tępym toporem, ani nie jeździ się nią w sposób, który zapadałby komukolwiek w pamięć. Do tego dochodzą parametry ładowania i zasięgi, które w zimowych warunkach potrafią bardzo szybko sprowadzić kierowcę na ziemię. Ale ten specyficzny japoński eksperyment ma 3 gigantyczne zalety, które dla wielu z Was mogą okazać się ostatecznym argumentem zakupowym. Mianowicie samochód jest tani. 116 900 zł za auto, które ma 12 tysięcy kilometrów przebiegu i jako nowe 4 lata temu kosztowało niemal 2 razy więcej. Wow! Jeśli więc schowacie swoje motoryzacyjne emocje głęboko do kieszeni i włączycie tryb chłodnej kalkulacji, to ten zakup zaczyna mieć ogromny sens. Dostajecie duże, pełnoprawne i w zasadzie nowe auto elektryczne w cenie przyzwoicie wyposażonej kompaktowej hybrydy z salonu. Co więcej, dostajecie tu coś, czego nie da Wam w zasadzie nikt inny na rynku, czyli pancerny spokój ducha w postaci legendarnych programów gwarancyjnych Toyoty, które w przypadku baterii potrafią obejmować gwarancję ogniwa aż do 1 000 000 kilometrów przebiegu. To auto może i bywa nazywane inżynieryjnym nieporozumieniem, ale za te pieniądze staje się niezwykle racjonalnym kompromisem dla kogoś, kto po prostu chce tanio i bezawaryjnie dojeżdżać z punktu A do punktu B, pod warunkiem, że te punkty nie są zbyt daleko od siebie oddalone. Numer 5. Nie mniejszym zaskoczeniem będzie kolejny samochód w naszym zestawieniu. To Audi Q4, niemal nowe za 100 tysięcy złotych. Ten konkretny egzemplarz z rocznika 2023 kosztuje obecnie 104 900 zł brutto. Żebyście mieli pełen obraz tej rynkowej masakry. W 2021 roku, kiedy ten model wchodził do salonów, bazowa wersja 35 kosztowała od 195 tysięcy złotych, a po doposażeniu o kilka niezbędnych w premium gadżetów rachunek bez problemu opiewał na 220 tysięcy złotych. W 3 lata z tego auta wyparowało grubo ponad 100 tysięcy złotych. To tak jakbyście co miesiąc wyrzucali przez okno 5 tysięcy złotych. Tylko za to, że macie 4 pierścienie na masce. Technicznie mamy tu wersję 35, co w języku Audi oznacza silnik o mocy 170 koni mechanicznych napędzający tylną oś oraz baterię o pojemności 52 kWh netto. Kiedy testowałem to auto dla karoserii, mówiłem wprost, to nie jest sprinter. Przyspieszenie do setki zajmuje równych 9 sekund, więc jeśli planujecie wyścigi spod świateł, to byle mocniejsza hybryda może Wam pokazać plecy. Realny zasięg? Oficjalnie 340 km, ale w moim teście przy normalnej mieszanej jeździe bezpieczniej było zakładać około 260 km. Jeśli wyjedziecie na autostradę i dociśniecie do 120, zasięg stopnieje do okolic 200 km. Szybciej niż zdążycie zamówić kawę na mopie. Ale to nie znaczy, że to auto nie ma sensu, bo to idealna propozycja dla kogoś, kto chce prestiżowego, świetnie wyglądającego SUV-a do kręcenia się wokół komina, odwożenia dzieci do szkoły i okazjonalnych wypadów za miasto. Zaletą Q4 jest bez dwóch zdań jego wnętrze, typowe Audi, gdzie wszystko jest tam, gdzie być powinno, a jakość montażu stoi o 2 klasy wyżej niż w bliźniaczym Volkswagenie ID.4. Macie tu genialny promień skrętu, mnóstwo miejsca na nogi z tyłu i bagażnik, który pomieści wszystko, co rodzina zdoła tam upchnąć. Wadą, poza skromnym zasięgiem wersji 35 jest fakt, że bazowe fotele nie są tak wygodne jak te z pakietu S-Line. Ale słuchajcie, za 104 900 zł dostajecie roczne Audi z przebiegiem 60 tysięcy kilometrów. W tej cenie konkurencją są nowe auta miejskie segmentu B w bieda edycji. To jest po prostu rynkowy knockout. Numer 4. Oficjalnie pęka bariera 100 tysięcy złotych i to w sposób, który powinien wywołać uśmiech u każdego fana czeskiej marki. Przed Wami Skoda Enyaq. Ten konkretny egzemplarz z rocznika 2022, dostępny u Ignaszaka w Kaliszu, został wystawiony za 99 900 zł brutto. Kiedy to auto wyjeżdżało z salonu 4 lata temu, jego cena katalogowa w bazowej wersji 60 oscylowała w okolicach 184 tysięcy złotych, a z dodatkami łatwo było dobić do 200 tysięcy. Mamy więc auto, które straciło połowę swojej wartości, mimo że przejechało przez ten czas oszałamiających 8
18 600 km. Technicznie mamy tu wersję 60, co oznacza baterię o pojemności 58 kWh netto i silnik o mocy 179 koni mechanicznych napędzający tylną oś. Przyspieszenie do setki zajmuje niespełna 9 sekund, co przy gabarytach tego vana udającego SUV-a jest wynikiem w zupełności wystarczającym. Realny zasięg w cyklu mieszanym to około 300 km, co sprawia, że jest to idealne auto do codziennej walki z miejską dżunglą i wypadów na działkę. O ile nie planujecie tam jechać z prędkością światła. To genialny wóz dla każdego, kto nie wstydzi się jeździć skórą na masce, ale potrzebuje gigantycznej przestrzeni i nie chce czuć się jak w plastikowym laboratorium. Zaletą Enyaq'a jest jego wnętrze. Skoda postawiła na klasyczne materiały, tkaniny i przytulny design, który sprawia, że w środku jest po prostu miło. Do tego dochodzą rozwiązania Simply Clever, czyli te wszystkie parasolki w drzwiach, skrobaczki, które ratują życie w najmniej oczekiwanych momentach. Wadą może być fakt, że przy tym gabarycie bazowa bateria nie czyni z niego pożeracza autostrad, a multimedia z początku produkcji potrafiły czasem żyć własnym życiem. Ale słuchajcie, za 99 900 zł dostajecie niemal nowe, ogromne i komfortowe auto rodzinne, które pachnie świeżością. W tej cenie możecie dziś kupić nową Skodę Fabię w średniej wersji wyposażenia, a nie potężnego elektrycznego SUV-a. Numer 3. Schodzimy o kolejnych 10 000 złotych w dół i lądujemy przy aucie, które dla wielu jest ikoną i dowodem na to, że BMW potrafiło kiedyś wyprzedzić epokę o dekadę. Przed Wami na trzecim miejscu BMW i3. Ten konkretny egzemplarz z rocznika 2022, czyli z samego końca produkcji, czeka na Was w salonie Inchcape Park za 89 900 zł brutto. Kiedy ten model debiutował w swojej ostatecznej wersji 120 Ah, jego ceny w salonach startowały od 170 000 złotych, a dobrze doposażone sztuki, takie jak ta, zbliżały się niebezpiecznie do 200 000. Dzisiaj, po niecałych 3 latach, możecie mieć ten kawałek historii za mniej niż połowę pierwotnej wartości, z przebiegiem zaledwie 34 000 km. To auto było elektrykiem idealnym i do dziś boli mnie tutaj, że BMW postanowiło uśmiercić ten projekt na rzecz wielkich, ciężkich SUV-ów, które mają tyle wspólnego z innowacją, co budka z zapiekankami z kuchnią molekularną. i3 to konstrukcja z aluminium i włókna węglowego, materiałów zarezerwowanych dla supersamochodów, a nie miejskich wozideł. Pod maską, a właściwie nad tylną osią, pracuje silnik o mocy 170 koni mechanicznych, który w połączeniu z niską masą auta sprawia, że do setki zbieracie się w niewiele ponad 7 sekund. Bateria o pojemności 42 kWh brutto pozwala na realny zasięg w mieście rzędu 250 km. To auto nie jedzie, ono przecina miasto jak skalpel, a promień skrętu jest tak mały, że możecie zawrócić na 2-złotówce. i3 to kolejny elektryk dla kogoś, kto chce jeździć czymś wyjątkowym, co nawet za 10 lat będzie wyglądać nowocześnie. Zaletą jest bez wątpienia genialna widoczność, futurystyczne wnętrze z odnawialnych materiałów i te charakterystyczne tylne drzwi otwierane pod wiatr, które sprawiają, że każde wsiadanie to mały spektakl. Wada? Wąskie opony o nietypowym rozmiarze, które kosztują fortunę, oraz fakt, że na tylnej kanapie wygodnie usiądą tylko osoby, które bardzo się lubią. Ale umówmy się, za 89 000 zł dostajecie najmłodsze możliwe i3, auto niemal bezobsługowe, które wciąż budzi podziw na ulicy. To rynkowa okazja dla sprytnych, którzy wiedzą, że nowsze wcale nie musi oznaczać lepsze. Numer 2. To absolutny rekordzista dzisiejszego zestawienia, jeśli chodzi o tempo, w jakim pieniądze wyparowały z portfela pierwszego właściciela. Chociaż ani ja, ani nikt inny z ekipy karoserii nie miał okazji sprawdzić tego auta w pełnym teście na kanale, to liczby mówią tu same za siebie i krzyczą głośniej niż silnik spalinowy na wysokich obrotach. Ten egzemplarz z rocznika 2023, wystawiony w Katowicach w salonie Cars, kosztuje 76 900 zł brutto. Trzymajcie się mocno. Jako nówka w tej wersji to auto kosztowało 192 000 zł. W 3 lata Mokka straciła 115 000 zł na wartości. To jest 40% ceny początkowej za samochód,
który ma przejechanych zaledwie 22 000 kilometrów. Pod tą bardzo udaną, nowoczesną stylistyką z pasem przednim Opel Vizor kryje się technologia znana z grupy Stellantis. Mamy tu baterię o pojemności 50 kWh brutto i silnik o mocy 136 koni mechanicznych. Przyspieszenie do setki zajmuje około 9 sekund, więc to typowe auto do sprawnego przemieszczania się po mieście i okolicach, a nie do bicia rekordów na torze. Realny zasięg oficjalnie to 320 km, ale w codziennym użytkowaniu, szczególnie jeśli lubicie włączyć klimatyzację czy ogrzewanie, bezpiecznie jest nastawić się na około 250 km. Mokka obsługuje szybkie ładowanie z mocą do 100 kW, co oznacza, że na odpowiedniej ładowarce uzupełnicie energię od 0 do 80% w około pół godziny. Choć do Opli mam mocno sceptyczny stosunek, to ta cena robi wrażenie. Zaletą Mokki jest jej zwrotność i fakt, że mimo bycia elektrykiem w środku obsługa jest bardzo klasyczna. Mamy fizyczne przyciski do klimatyzacji, za co inżynierom Opla należą się brawa! Wadą może być za to stosunkowo mała ilość miejsca na tylnej kanapie oraz bagażnik, który ma 310 litrów pojemności, więc na wielkie rodzinne wakacje raczej się nie zapakujecie. Ale powiedzmy to sobie raz jeszcze. 77 000 złotych za niemal nowe, 3-letnie auto elektryczne, które jako nowe kosztowało prawie 200 000. To jest rynkowa anomalia, z której aż żal nie skorzystać, jeśli szukacie taniego biletu wstępu do świata elektromobilności. Numer 1. Na sam koniec tego odcinka zostawiliśmy samochód, który na kanale Karoseria stał się niemal legendą, ale z tych wszystkich niewłaściwych powodów. Przed Wami Volkswagen ID.3 pierwszej generacji. Pamiętacie ten test białego egzemplarza sprzed liftingu? Byliśmy wtedy bezlitośni. Stwierdziłem nawet, że mój pies urósł, nie chciałby wsiąść do tego samochodu, a on przecież kocha każdą wycieczkę. To był samochód, który miał być nowym Garbusem i Golfem ery elektrycznej, a okazał się festiwalem oszczędności tam, gdzie ich być nie powinno. I oprogramowania, które zawieszało się częściej niż stary komputer w urzędzie gminy. Ten konkretny niebieski egzemplarz z rocznika 2021 czeka w Warszawie za 69 900 zł brutto. Trzymajcie się teraz mocno foteli. W 2021 roku za taką wersję Pro Performance z baterią 58 kWh trzeba było zapłacić w salonie około 160 000 zł, a bogatsze konfiguracje dobijały do 200 000. Dzisiaj, po 4 latach i 36 000 kilometrów, ten wóz stracił ponad 100 000 zł na swojej wartości. To jest rynkowa egzekucja. Na tylnej osi mamy 150 koni mechanicznych, co pozwala wystrzelić do setki w około 9 sekund. Bateria o pojemności 49 kWh netto powinna teoretycznie starczyć na ponad 400 km, ale w tamtym białym egzemplarzu, który testowałem, zasięg uciekał szybciej niż godność Volkswagena przy ogłaszaniu wyników sprzedaży tego modelu. Największym dramatem ID.3 pierwszej generacji jest jego wnętrze. To tutaj popuszczono wodze fantazji w temacie, jak zrobić, żeby było tanio i nikt nie zauważył. Twarde plastiki, które rysują się od samego patrzenia i te nieszczęsne dotykowe suwaki pod ekranem, które nie są podświetlane. To jest inżynieryjny kryminał. Do tego multimedia, które w wersji przedliftowej potrafiły zrestartować się w połowie nawigowania przez skomplikowane rondo. Naprawili to wszystko późniejszymi aktualizacjami, ale niesmak pozostał na lata. Za cenę nowego ID.3 w 2021 roku można było dokonać naprawdę 10 lepszych wyborów, łącznie z zakupem sporej floty rowerów elektrycznych. Ale dzisiaj, za niespełna 75 000 zł, wszystkie te wady przyjmuje się na klatę z zaciśniętymi zębami, bo to wciąż nowoczesny, zwrotny i bezpieczny kompakt za ułamek ceny. To auto jest żywym dowodem na to, że czas i brutalna utrata wartości leczą nawet największe urazy. To był przegląd 10 aut, które udowadniają, że na rynku używanych elektryków dzieją się rzeczy niestworzone. Wszystkie te oferty znajdziecie na findcar.pl u autoryzowanych dealerów. Nawet jeśli uważacie, że te ceny są za wysokie, to poproście dealera o przygotowanie oferty finansowania, bo na te wszystkie jeszcze relatywnie nowe auta możecie dostać bardzo dobre warunki najmu albo leasingu czy kredytu. Zakupowo natomiast pamiętajcie o SOH, czyli State of Health baterii, o pompie ciepła i o tym, że największy ból pierwszego właściciela to Wasza największa szansa na interes życia. Do zobaczenia w kolejnym materiale, w którym będziemy pokazywać Wam elektryzujące okazje, ale te droższe.
za ponad 200 000 złotych. Więc będzie drożej, ale będzie też szybciej.